Sytuacja ukraińskiej armii w Pokrowsku i w Pawliwce staje się coraz trudniejsza. Stany Zjednoczone nie mają prawnego uzasadnienia dla inwazji na Wenezuelę. Dania wzywa Amerykę do pozostawienia Grenlandii w spokoju. Nowy rząd Czech planuje ograniczyć pomoc militarną dla Ukrainy. Niemcy nałożyły kilkadziesiąt milionów euro kary na bank JP Morgan. Komisja Europejska zamierza wydać 3 miliardy euro na paliwa ekologiczne. Piątek, 7 listopada to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Sytuacja ukraińskiej armii w Pawliwce i Pokrowsku staje się coraz trudniejsza. Wojsko w czwartek musiało zaprzeczać doniesieniom portalu analitycznego Deep State o zajęciu przez Rosjan pierwszej z tych miejscowości. Relacjonujący konflikt serwis poinformował, że siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej udało się opanować Pawliwkę w obwodzie donieckim. Poza tym miały one poczynić postępy na froncie w pobliżu miejscowości Bałachan, Udaczne, Stupoczek, Pławnie, Prymorsk i Uspeniwka. Doniesieniom Deep State zaprzeczają siły zbrojne Ukrainy. Twierdzą one, że Pawliwka nie została zajęta przez rosyjskie wojsko. W rejonie miejscowości mają nadal trwać walki. Według cytowanych przez portal Ukraińska Prawda przedstawicieli ukraińskiej armii, Rosjanie próbują przedostać się do kolejnych miejscowości znajdujących się w obwodach zaporowskim i dniepropietrowskim. Wciąż trwają ciężkie walki o Pokrowsk, uznawany za strategiczną miejscowość z punktu widzenia zaplecza logistycznego ukraińskiej armii w obwodzie donieckim. Rozmówcy portalu The Kyiv Independent twierdzą, że miasto właściwie jest stracone. Wprawdzie wciąż nie zostało ono okrążone, ale rosyjscy żołnierze przenikają do kolejnych jego obszarów. Równolegle powoli odcinany od reszty ukraińskich sił jest sąsiedni Mirnohrad. Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy na czele z generałem Oleksandrem Syrskim mimo to nie podejmuje decyzji o wycofaniu z niego żołnierzy. Ukraina i Rosja traktują walki o Pokrowsk jako kluczowe przed zbliżającą się zimą, bo obie strony przed okresem zimowym chcą osiągnąć jakiś sukces na froncie. W przypadku władz w Kijowie będzie nim oczywiście utrzymanie kontroli nad miejscowością. Przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa poinformowali parlamentarzystów, że nie planują inwazji na Wenezuelę. Potencjalna operacja wojskowa Stanów Zjednoczonych obecnie nie ma prawnego uzasadnienia. W amerykańskim kongresie odbyła się tajna narada opisana przez informatorów telewizji CNN. Poza kongresmenami uczestniczyli w niej m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth oraz przedstawiciel Biura Radcy Prawnego Departamentu Sprawiedliwości. Opinie ekspertów w zakresie prawa nie dają obecnie możliwości prawnego uzasadnienia potencjalnego ataku militarnego przeciwko Wenezueli ani żadnemu innemu państwu w Ameryce Południowej. Z tego powodu amerykańskie wojska ograniczają się jedynie do uderzeń w wenezuelskie statki, które zdaniem władz Stanów Zjednoczonych uczestniczą w procederze przemytu narkotyków. Mimo to administracja Trumpa stara się uzyskać od Departamentu Sprawiedliwości opinię prawną pozwalającą również na uderzenia w cele znajdujące się na terytorium lądowym Wenezueli. Wówczas Biały Dom nie będzie musiał zwracać się do Kongresu o uzyskanie zezwolenia na tego rodzaju ataki. W ostatnich tygodniach Amerykanie zwiększają swoją obecność militarną na Karaibach. W ciągu niecałych 2 miesięcy przeprowadzili 16 operacji wymierzonych w jednostki mające należeć do karteli narkotykowych. Senator Partii Demokratycznej Mark Warner z Komisji do Spraw Wywiadu powiedział CNN, że służby wywiadowcze posiadają dokładne dane na temat wykorzystania statków. Nie rozumie jednak, dlaczego nie mogły one zostać zatrzymane przez amerykańską Straż Wybrzeżną. Dania twierdzi, że Stany Zjednoczone powinny trzymać się z dala od Grenlandii. Kwestia wyspy była tematem rozmowy duńskiego ministra spraw zagranicznych z nowym amerykańskim ambasadorem. Spotkanie Larsa Løkke Rasmussena z Kenem Hauerim trwało około godziny. Jak zauważa portal Politico, było tym samym dłuższe niż zwyczajowa pierwsza konwersacja tego rodzaju. Szef duńskiej dyplomacji był później pytany przez dziennikarzy o sprawę Grenlandii. Rasmussen potwierdził, że powiedział Haueriemu, żeby jego kraj trzymał ręce z dala od duńskiego terytorium zależnego. Od początku swojej prezydentury Donald Trump mówi o konieczności przejęcia kontroli nad Grenlandią przez USA. Zarzucał on duńskim władzom zaniedbywanie wyspy, która ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. Przedstawiciele administracji Białego Domu nie wykluczają nawet przejęcia kontroli nad Grenlandią przy użyciu siły militarnej. W ubiegłym tygodniu agencja Bloomberg poinformowała, że Kopenhaga stara się zwiększyć swoją obecność militarną na swoim terytorium zależnym. Do Grenlandii wysłano dodatkowe samoloty patrolowe, okręty oraz lodołamacze, a wzmocnienie jej obrony ma kosztować blisko 8,5 miliarda euro. Duńskie służby wywiadowcze ostrzegają, że wyspa może stać się areną konfliktu z Rosją, rozbudowującej swoje bazy w regionie arktycznym oraz zwiększającą obecną w nim liczbę okrętów podwodnych i jednostek o napędzie atomowym. We wrześniu Dania przeprowadziła z kolei manewry wojskowe na terytorium Grenlandii.
Prawdopodobny przyszły minister spraw zagranicznych Czech Filip Turek zapowiada ograniczenie pomocy dla Ukrainy. Lider partii Kierowcy dla siebie za swoją deklarację został skrytykowany przez ustępujący rząd Petra Fiali. Na początku tygodnia partie Kierowcy dla siebie, ANO 2011 oraz Wolność i Demokracja Bezpośrednia podpisały umowę koalicyjną. Przyszły gabinet Andreja Babisza zadeklarował w niej, że Czechy pozostaną członkiem Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zamierzają mimo to ograniczyć pomoc udzielaną Ukrainie, co zapowiedział kandydat na nowego ministra spraw zagranicznych. Turek twierdzi, że Czechy będą przestrzegać umów międzynarodowych, ale będą redukować swoje zaangażowanie we wsparcie militarne Ukrainy. Zamiast tego nowy rząd chciałby przekierować środki na pomoc humanitarną oraz skupić się na bezpieczeństwie czeskiego państwa. Czechy mają także podjąć dialog z Rosją, kierując się pragmatycznym interesem narodowym, aby nie pogarszać sytuacji swojej gospodarki oraz sektora energetycznego. Słowa lidera Kierowców dla siebie skrytykował ustępujący szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavský. Jego zdaniem nowa koalicja w swojej umowie nie odnosi się w ogóle do Rosji, a zapowiedzi Turka zagrażają bezpieczeństwu kraju. Nowy przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej Tomio Okamura ze wspomnianej Wolności i Demokracji Bezpośredniej nakazał zdjęcie ukraińskiej flagi z budynku parlamentu. Partie tworzące poprzednią koalicję rządową w odpowiedzi wywiesiły flagi Ukrainy w oknach swoich biur. Niemcy nałożyły karę w wysokości 45 milionów euro na JP Morgan. Amerykański bank miał nie przeciwdziałać procederowi prania brudnych pieniędzy. JP Morgan zostało ukarane przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego. Firma ze Stanów Zjednoczonych nie dostarczyła w odpowiednim terminie szeregu wymaganych dokumentów. Chodzi o raporty o podejrzanych transakcjach finansowych, które miały miejsce od października 2021 do września 2022 roku. Niemieccy urzędnicy zarzucili JP Morgan rażące naruszenie swoich obowiązków w zakresie nadzoru. Bank tym samym miał utrudnić im pracę. Określone obowiązki zostały nałożone na instytucje finansowe w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zgodnie z przepisami muszą one przekazywać informacje na ten temat do Federalnej Jednostki Wywiadu Finansowego. Szybkie ogłoszenia podejrzanych transakcji pomagają jej w szybkim wykrywaniu nieprawidłowości i przekazywaniu spraw organom ścigania. Federalny Urząd Nadzoru Finansowego podkreślił w swoim oświadczeniu, że w przypadku powtarzających się przypadków łamania prawa może nakładać kary uwzględniające całkowite obroty banków. W tym wypadku zdecydował on o ukaraniu JP Morgan kwotą 45 milionów euro. Telewizja Euronews przypomina, że wcześniejsza rekordowa kara wynosiła 40 milionów euro, a musiał ją zapłacić Deutsche Bank. W tym tygodniu w związku z procederem prania brudnych pieniędzy oraz internetowych oszustw aresztowanych przez niemieckie służby zostało 18 osób. Komisja Europejska planuje wydanie prawie 3 miliardów euro na promowanie ekologicznych paliw. Bruksela poprzez inwestycje chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Plan przewiduje zwiększenie inwestycji w ekologiczne paliwa dzięki kwocie 2 miliardów 900 milionów euro. Przekazanie środków ma pozwolić na ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez transport morski oraz lotniczy. Według telewizji Euronews oba sektory odpowiadają za 26,4% emisji w branży transportowej. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Tzitzikostas twierdzi, że plany Komisji mają wzmocnić konkurencyjność Unii Europejskiej przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Europejski system transportowy dzięki temu będzie bardziej ekologiczny i przystępny cenowo dla obywateli. Zdaniem Euronews dekarbonizacja transportu lotniczego i morskiego jest niezwykle trudna. Samoloty i statki mimo zmian w innych sektorach nadal wykorzystują przede wszystkim paliwa kopalne. Komisja Europejska szacuje, że w ciągu najbliższej dekady konieczne będzie zaangażowanie 20 milionów ton zrównoważonych paliw, w tym biopaliw i e-paliw. Będzie to wymagało zainwestowania środków finansowych w wysokości blisko 100 miliardów euro. Sama żegluga w ciągu najbliższych 25 lat ma zredukować swoją emisję gazów cieplarnianych o prawie 80%. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.